Siema, siemandero. Ostatnio takie podziękowania wrzucam na sam początek i tutaj też to jest to podziękowanie na samym początku, zanim zaczniemy odcinek. Darek, który przysłał gitarę, Darek, który przysłał przetworniki, przysłał jeden efekt też, wspomógł kanał starym LDM-em, takim oto tutaj LDM GA25, który niestety przez DPD został całkowicie rozleciany i muszę go złożyć do kupy, ale słuchajcie, no muszę o tym powiedzieć i to no nie jest tutaj żadna kurtuazja ani nic, po prostu jeśli wspomagacie moją działalność na różne sposoby, to mnie się robi zajebiście miło i chce się to robić i chcę się cieszyć z tego, że ta społeczność się tak rozbudowywuje i tyle. No i wielkie, wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wspomagają w jakikolwiek sposób filmiki, a dla Darka za takie właśnie oto zajebiste prezenty, które mi sprawił. Lista tak zwanych patronów, patronajtów później w odcinku. A teraz już przechodzimy do treści głównej, która tak naprawdę nawet nie wiem czym jest. Sam się zaraz dowiem. Siemano, siemandero, gitarowa mgła, serwis gitar. Trafiła gitarka MLD Music, japońska gitara typu Stratocaster. Generalnie jest to instrument, z tego co się dowiedział właściciel, że to MLD to był jakiś sklep, czy coś takiego a la obecne supermarkety w tamtych czasach. Nie wiem w jakim kraju, nie pamiętam teraz. No w każdym razie jest to taki bardzo, bardzo budżetowy instrument, ale właściciel nie chce go, Piotrek Szambelan zresztą z zespołu Inflexible, jeśli ktoś kojarzy takie hardcory łódzkie. Przeszedł się na singlowe gitary tak w ogóle. Nie chce zamienić jej na żadną inną, mówi, że to jest w ogóle ultra wypas, zajebista gitara i tak dalej, że mu się podoba i że to jest właśnie to brzmienie, które mu odpowiada, ale gitara ma pewne wady. Główną wadą w tym momencie jest wymienione tutaj siodełko, jak widać na takie mosiężne, natomiast jest z jakimś papierkiem, to trzeba zniwelować, to trzeba zrobić na zupełnie inaczej. Może nawet wymieni się to siodełko, no na pewno jest za wysoko, na pewno jest tak, że te struny tutaj nad progiem no są dużo za wysoko i to trzeba wyregulować. No zobaczymy, jak wyjmiemy ten papierek, co się wydarzy, no luzu na pewno jest tutaj sporo, ale generalnie no trzeba to sprawdzić, czy w inne siodełko wejdzie, czy coś tutaj się stanie. Klucze wymienione przez Piotrka, pozdrawiamy jeszcze raz. Więc tam takie widać nawet tutaj jakieś pod kluczami, to nie nasza robota. Generalnie gitara nie jest jakaś specjalnie ufajdana, no trochę trzeba będzie przeczyścić mostek, trochę trzeba będzie przeczyścić elektronikę, sprawdzić to wszystko, a najważniejszym elementem jest to, żeby zrobić to siodełko. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze taka ciekawostka. No jeśli na przykład oglądacie gitary różne tam japońskie, bo to jest gitara japońska, stare Koreańczyki i tego typu rzeczy na aukcjach i chcecie się dowiedzieć, czy gitara jest ze sklejki, a na przykład sprzedający nie wie, czy jest ze sklejki, to pierwszym syndromem takim, który będzie Wam mówił o tym, że taka gitara jest ze sklejki, jest to, że ten cały sunburst jest zrobiony tutaj na bardzo ciemno i w szczególności ten element tutaj, czyli to takie ścięcie stratocasterowe na przykład, albo w jakichkolwiek innych gitarach, będzie zamalowane na całkowicie czarno, po to, żeby ukryć tutaj te warstwy. No oczywiście zawsze można się zapytać sprzedającego o to, żeby zrobił zdjęcie w środku, na przykład właśnie tutaj pod tą płytką lub pod płytką gniazdka lub pod czymkolwiek, gdzie widać gołe drewno, lub na przykład jeśli jest płytka elektroniki, to pod płytką elektroniki, no i wtedy widać już te warstwy na 100% i wtedy już to rozwiązuje nam całkowicie nasze jakieś problemy z tym, czy gitara jest ze sklejki, czy nie. No oczywiście sklejka lutnicza jako taka i to, co ludzie wypisują w ogłoszeniach, że gitara jest ze sklejki lutniczej i w ogóle proszę się nie przejmować, że to jest sklejka.
no to jest bzdura. I nie wierzcie w żadne sklejki lutnicze. Sklejka jest sklejka, nie ma czegoś takiego jak sklejka lutnicza. Gitary były robione po prostu z tanich materiałów, żeby były tańsze i żeby były szybciej obrabialne i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że bywają gitary ze sklejki, które całkiem nieźle potrafią zagrać i z którymi nic złego się nie dzieje, więc jeśli nie jesteśmy purystami drewnianymi, no to taka gitara ze sklejki może nas zadowolić, jeśli jest w odpowiedniej cenie. Jakoś ostatnio chyba już ze sklejki gitar się nie robi, więc chyba już po prostu są takie metody na wysuszanie drewna i jakieś takie tanie drewna, że już może sklejek robić nie trzeba, a poza tym może po prostu się to nie przyjęło, no bo jednak ludzie może tego nie łyknęli. Natomiast mówię, no jeśli gitara nie jest droga i jest ze sklejki, kosztuje naprawdę tanio i o tym wiecie i kupujecie ją świadomie i wam się podoba jak gra, to słuchajcie, no to już jest wasza sprawa, nie? Dobra, próbujemy wyciągnąć to siodełko, zobaczymy co tu się w ogóle dzieje. Na razie próbuję palcami, czy w ogóle się rusza. Młotkiem go. Młotkiem to tam nam walają po tym. Co to w ogóle jest? Jakaś guma do rzucia? Karton? Chyba się nie obejdzie bez niestety. Coś tutaj mi ostrość się nie chce łapać. Musisz, jak się ostro nie chce łapać, to trzeba tak robić. Nie, no spróbuję bez okularów. Załóż lutnicze. Okulary lutnicze i sklejka lutnicza. Te dźwięki mnie rozwalają. To jest z zewnątrz? Tak, bo to wygląda tak, jakby ktoś łupał z drugiej strony w tą gitarę młotem. A my tu po prostu mamy towarzystwo młotkowe obok. Powiedziałbym ci, zdejmij czapkę, bo mi przeszkadza, ale nie zdejmiesz. Nie mogę zdjąć czapki. Musi być w czapce. Skalpelkiem, siostro, skalpel. Szkoda, że ona jest takie wąskie, bo ja bym chętnie rzeczywiście zniżył i wykorzystał. Bo wygląda na całkiem niezły. To co ja mam jakiś tutaj zamiennik, to nie do końca jest, jak się okazuje, nie do końca jest to mosiądz, tylko to jest taki chiński mosiądzopodobny twór. Jakiś. Kurde, na chusteczki. Dawno już nie widziałem niczego robionego na chusteczki. Chociaż nie, jak miałem z tego, strata tego znalezionego na śmieciach, co z Dogielem zrobiliśmy, to też było siodełko na chusteczki. Ze skalpelem to trzeba, kurczę, uważać. Tym bardziej, że jest to chiński skalpel. Wszystko jest teraz chińskie. Ach, cholera. Żeby to czymś rozmoczyć? Olejem? Młotkiem go. WD-40? Kremliwe? Kremliwe? O! No. A, to taka ze sreberkiem jest, od czekolady jakaś. Folia. No i co? No i generalnie rzeczywiście jak się to włoży bez tego, no to jest luz, nie? Trochę za duży jest ten luz. A to? Lepiej. No ale też jest luz. No dobrze, będziemy kombinować. Więc nie wiadomo co tu zrobić tak naprawdę. Może trzeba będzie zamówić po prostu siodełko. Jakieś. No bo ja mam tutaj siodełko zrobione przez Dogiela z kości. Ale też jest za małe. No to w ogóle jest za niskie. To nie jest. No to jest za wąskie. Siodełek jeszcze niestety robić nie umiem. Patrz. A? Kurde. Ty, może to wejdzie. Powiedzą, że był pijany operator, bo straciłem wątek przez moment. To może wejdzie. Zobaczymy teraz. Bo niedużo mu brakuje. Trochę trzeba by tylko. Nie wiadomo jak z wysokością, nie? Gdzie było to oryginalne?
Oryginalne nie było dopchnięte do końca. No tak, nie było dopchnięte do końca i to jest niższe, akurat o tyle, co nam jest potrzeba mniej więcej niższe. Co prawda jest płaskie, bezradiusowe, ale spróbować można. Dobra, no to ja je trochę je zcienię. Jeżeli robicie zakupy w sklepie Thomann, będzie mi bardzo miło, jeżeli skorzystacie z mojego reflinka. Po polsku nazywa się to chyba polecajka. Dzięki temu niemiaszki wypłacą mi troszeczkę pieniędzy, a ja będę mógł rozwijać kanał i będziecie mogli oglądać więcej fajnych treści gitarowych. Link jest w opisie odcinka. Korzystajcie z niego zawsze, jak wchodzicie do tego sklepu. I wiecie, korzystajcie z tego, co oni tam wam dają. 30 dni na zwrot, 2 razy więcej niż normalnie. 3 lata gwarancji, o róg więcej niż normalnie. Nie robią żadnych problemów z tym, jeżeli chcecie coś zwrócić. Nie marudzą. No i mają konkretny asortyment w konkretnych cenach. Warto. Słuchajcie, po konsultacji z właścicielem postanowiliśmy, że jednak wykorzystamy to siodełko. Siodełko, które tutaj znalazłem, no jest płaskie, jest za niskie, więc się nie nadaje do tego. Tutaj jednak musi być zradiusowane. Co zrobiłem? Przy pomocy pilniczków Hosko po prostu powalczyłem tutaj o to, żeby te sloty były troszeczkę głębsze i żeby się wszystko zgadzało i żeby po prostu było odpowiednio nisko na pierwszym progu. Po wyjęciu papierka w ogóle okazało się, że struny basowe są całkiem nieźle i nawet nie trzeba ich specjalnie było ruszać. Struny wiolinowe trzeba było ruszyć. I teraz tak, co daje, no nieźle jest, 0,75. Co daje właśnie to, że powalczymy troszeczkę tutaj na siodełku chociażby, no daje to, że daje się ustawić po prostu zupełnie inną akcję strun. Nic nie było jeszcze kręcone tutaj na mostku, a akcja się wyraźnie obniżyła i gitara jest wyraźnie wygodniejsza, więc no więc teraz naszym dylematem będzie to, czy to wkleić, zostawić to z tą dziurką, z tym tutaj przelotem, czy próbować w to włożyć jakiś fornir. Zastanawiamy się, zaraz odpowiemy na to pytanie. Jeśli rozmawiamy oczywiście o wpływie drewna na brzmienie, no to należy wybrać odpowiedni fornir. No dobra, więc jest wsadzony tutaj kawałek tego fornirku i nawet ładnie się go udało przyciąć i wszystko git, ale powoduje on to, że trochę jest tutaj jednak nie tak i nie dociska się, no to nie ma tu jakichś super ultra kątów takich, które powinny to dobrze przytrzymać i już to powoduje, że całe to siodełko na przykład po tej stronie, też już trochę wychodzi. No słuchajcie, wiem, że można byłoby próbować tutaj tak troszeczkę tam gdzieś pilniczkiem, troszeczkę tutaj pilniczkiem, ale jak się przejedzie za daleko, to znowu będzie za duży luz. No i tak stwierdziłem, że spróbuję w takim razie wyjąć jednak ten fornir i przykleić to troszeczkę za wąskie siodełko i zobaczymy, co się stanie wtedy. No na razie jest to faza dzisiaj z eksperymentów z tą gitarą. No i co, trzeba zrobić patent Stumaka, bo na moje oko to siodełko jest tutaj płaskie, a tutaj jest jednak radius w tym slocie i jest troszeczkę tak, że ono się, jak to powiedział Kula, że się kula. A ty nie patrz się na siodełko, tylko na ekran się patrz. Kręć pan, teraz jesteś pan operator. Jestem chujowym operatorem. Więc generalnie patent Stumaka jest taki. Się nakleja kawałek papieru ściernego. Samoprzylepnego. Nagryw. I w związku z tym robi się tutaj radius. To powinien być płatny film. Właściwie to tajniki teraz ten. U Stumaka nie był płatny u ciebie. No właśnie. Dowiedziałem się o tym od Stumaka, no ale patrz, widzisz? No, szuru na środku. Robi się dobrze, radius. dobrze. A poczekaj, bo znowu pokaż jeszcze raz. Bo patrzyłem na siodełko zamiast na ekran. Robi się radius.
Cały czas się żegłuczy, jak prezydent. No idealnie się robi na środku, nie da się ukryć. Kiedyś ci obetnę daszek w tej czapce. O, lepiej. Ksantyp w całej okazałości. Czy tak, nie jest idealnie, ale być może nie jest idealnie też tutaj tak naprawdę. No, nie możemy założyć, że ten slot jest idealny. I na pewno jest lepiej niż przed chwilą. Może teraz nawet może i teraz to i z tym fornirem, kurczę, zadziała. Tylko gdzie ja mam ten fornir? Tam. No powiem wam, że nie spodziewałem się aż tyle roboty tutaj dzisiaj. Miała być szybka akcja, nie? Nie boimy się żadnego wyzwania. Prawie. No nie no, mamy Jolanę, która jest wyzwaniem. Tak, to Jolana jest wyzwaniem. Faktycznie. Nawet się obawiam, czy nie odmówić. A nie lepiej najpierw ten fornirek, a potem wklepać? Tak to będzie ciężko. Tak naprawdę to on ma tylko spowodować docisk, nie? On nie musi nawet wejść do końca, ma być takim wiem. klinem, więc nie mylić tego z kanałem czystym wzmacniaczem. Więc właściwie... Ani z lufą na zajutrz poranną. Tylko pytanie, czy ona teraz dobrze siądzie. Słuchajcie, no różne tutaj były próby, różne rzeczy próbowałem tutaj osiągnąć i zrobić, ale no niestety nie wyszło to do końca idealnie. Jest wsadzony ten fornirek tutaj. Co prawda od razu się przyznam, że jest wsadzony leciutko po kawałku. Można go jeszcze trochę wzmocnić klejem tak naprawdę. Ale siodełko przylega w tym momencie do drewna, więc to już jest plus. Tutaj trzeba kawałek tego forniru wyciąć, jak widzę. No i generalnie nie było też równe, tutaj ten slot nie był równy w stosunku do tego, jakie było to siodełko. No te kąty ciężko było tutaj tak dorwać, żeby to zrobić, więc no jest to pewien kompromis, ale miejmy nadzieję, że zadziała. No, kompromisy czasem też działają. Na pewno jest to lepiej zrobione niż na chusteczkę wtedy przed samym początkiem tejże akcji. Bardzo zapraszam również do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi, który prowadzę. Dopieszczamy instrumenty na najwyższym możliwym poziomie i nie mieliśmy jeszcze niezadowolonego klienta. W związku z 10-leciem filmików o gitarach wymyśliłem całkiem ciekawą akcję związaną z akcją ZUS. Jak wiecie, w opisie odcinka znajdziecie taki specjalny link do zniżek i programów partnerskich. Współpracuję z kilkoma podmiotami gospodarczymi o wielkiej sile. No i pozałatwiałem Wam na przykład właśnie zniżki, albo kupując w niektórych z tych sklepów pomagacie w rozwoju kanału. Do końca roku w serwisie gitarowym trwa następująca promocja. Jeżeli zakupicie gitarę ze sklepem, z którym współpracuję, jeżeli wyślecie ją do mnie bezpośrednio bądź pośrednio, bądź przyjedziecie z nią, bądź przyjdziecie, jeśli jesteście z Łodzi, to druny do tej gitary będą za
free. Dostaniecie je po prostu tutaj od nas, dostaniecie je od nas w prezencie. Wybierzecie sobie grubość. No może nie zawsze będą wszystkie te, które Wam teraz pokazuję w ramach akcji ZUS dostępne, bo to różnie się zmienia. Natomiast na pewno jakieś fajne struny będzie można sobie wybrać i na pewno jakieś fajne struny będzie można przetestować, jak mówię, w ramach akcji ZUS właśnie. Więc taka promocja, wbijajcie ze swoimi gitarami do serwisu Gitarowa Mgła, a już zajmiemy się Waszą gitarą tak, jak się zająć powinniśmy. Dużo tych strun jest, jeszcze dużo jest tych strun, bardzo dużo strun. Zapachniało Kaziem Krysiakiem, czyli legendą łódzkich serwisantów. Dlaczego? Dlatego, że on stosował taką grubą folię kapslową wręcz, jak kiedyś od śmietany, i tutaj też jest taka gruba folia i jestem na 90% pewien, że pan Krysiak Kazimierz tutaj coś grzebał w tej gitarze, no ale nic, folia jest prawilna, wszystko, ekran ekran musi być, no bez ekranu. Ja nie wiem, czy ja wierzę w ekranowanie, czy nie. Muszę się przekonać, kilka gitar sobie muszę wyekranować i zobaczyć, czy to coś w ogóle. Ja jakiś jestem taki do ekranów sceptiko. Ja nie mam żadnych. Nie masz nigdzie. No właśnie, ja tak, tam gdzie mam, to jakoś nie zauważam różnicy. Ostatnio przyniósł człowiek gitarę, która była wyekranowana i nic nie brumiało w fogowni. O! No, Widzisz? więc, ale na jakichś chińskich pick-upach, które też były wyekranowane. Więc tak... Nie wiem, no. Pewnie tutaj za chwilę się odezwą komentarze, na które zresztą czekam na temat ekranów. No ale tak wygląda ta gitara pod płytką, więc lubicie patrzeć na gitarę pod płytkami, więc patrzcie. No tu jest taka fajna robota, takie, fajne rzeźbienie, nie? No właśnie, bo to teraz tak, jeszcze jak jest taki ekran, to nie powinien mieć tych dziur, nie? Tu są dwie dziury. Nie powinien mieć, nie bo wiem. wtedy jest Nie przerwany. chodzi tylko o to, że ktoś tutaj musiał ładnie wyrzeźbić to, nie? Nie no, moim zdaniem to jest pan Krysiak. No. Bardzo pozdrawiamy, bo to jest naprawdę postać w Łodzi. Pamiętajcie oczywiście o wszystkich zniżkach i programach partnerskich. Warto skorzystać ze zniżek, a czasami być może pomóc w ten sposób, robiąc zakupy w rozwoju tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Mega dziękuję. Bardzo dziękuję za każdą łapkę w górę zostawioną pod odcinkiem. Bardzo namawiam wszystkich, którzy nie subskrybują kanału, do tego, żeby subskrybowali i dzwoneczkowali. Wtedy będziecie na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje. Dziękuję za każdy miły komentarz pod odcinkiem również i za każdą formę zaangażowania. Najbardziej dziękuję tym, którzy przez ostatnie 10 lat obejrzeli wszystkie odcinki, albo przynajmniej większość. Jesteście mega.
spokojnie nadaje. Reasumując, jeśli chodzi o tę gitarę, wyszła bardzo przyjemnie i bardzo fajnie się ją robiło. No było trochę tutaj, jak widzieliście, z tym siodełkiem, ale tak naprawdę to siodełko wyszło, no jestem zadowolony z tego fornirku, jestem zadowolony z tego, co tutaj się stało. No na pewno jest to 100 razy lepiej niż na ten papierek. Co prawda praca z takim już nadpiłowanym siodełkiem nie była największą przyjemnością i no nie było to tak, że super się tam jakoś ultra pracowało i tutaj są pewne kompromisy, na które niestety musiałem pójść, ale żadne inne siodełko, które miałem, mi nie pasowało, a chciałem gitarę zrobić. Właściciel gitary zgodził się na to, żeby na te kompromisy pójść. I jest dobrze, no tak naprawdę wszystko się zgadza i nic nie jest źle, więc to już jest wielki plus. W gitarze jest ultra mega niska akcja strun, gitara jest bardzo wygodna, obyło się bez żadnych szlifowań progów, obyło się bez żadnych tego typu działań i wszystko się udało ustawić. No i kolejna dobrze zrobiona robota w serwisie. I kolejna gitara, z której jesteśmy z Kulą mega zadowoleni, że wyszła tak jak wyszła. Jeśli chodzi o samo to, jak ona gra, no to ja już grałem, to mogę wam powiedzieć. Gra się na niej bardzo wygodnie i bardzo fajnie. Generalnie jest... nie słychać jakoś jazgotliwości specjalnie tej sklejki. Raczej bym powiedział, że słychać jazgotliwość, po prostu strata. Nie jest to instrument, który jest nie wiadomo jak szlachetny w brzmieniu, ale jak na instrument, który podobno jest z marketu i podobno jest po prostu takim zwykłym, najtańszym instrumentem, jaki można było wtedy kupić, no to tutaj jest ok. I jak na sklejkę też jest całkiem ok i no mówię, jeśli gdzieś taki instrument tanio można wyrwać za jakieś 400-450 zł, to można się spokojnie pokusić o to, żeby to był pierwszy instrument. Na pewno jest to lepsza gitara niż te, które w supermarketach można kupić w tym momencie, więc no sztos tak naprawdę dla mnie, nie? I podoba mi się. Jak zwykle oczywiście dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają mnie poprzez Patronite'a. Jesteście niezmierną siłą dla tego kanału i tak naprawdę pewnie bez was to wszystko, co tutaj się dzieje dookoła, by się nigdy nie stało w takiej formie. No i zmieniliście filmiki o gitarach w moją pracę. W tym momencie utrzymujecie to miejsce w całości. Jestem za to mega wdzięczny. Jesteście trampoliną, jeżeli chodzi o ten kanał. Absolutny sztos. Jak zwykle co miesiąc zabawa patronite'owa. W zabawie patronite'owej jest taka oto śmieszna gitarka Harley Benton jako nagroda numer 1, a nagrodą numer 2 jest taki zestaw marszałowski z jackami. To jest generalnie takie na klucze do powieszenia w domu, żeby sobie klucze wisiały i żebyście nigdy tych kluczy nie zgubili. Więc są dwie nagrody, bo była zamułka. Jeżeli chodzi o wszystkie zaległe wysyłki, nie bójcie się. Wszystko jest na listach, wszystko zostanie wysłane. Po prostu czekam na odpowiedni moment, żeby zacząć to robić. W końcu ten moment nastąpi. Bardzo wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie i bardzo wam dziękuję za cierpliwość. Nic nikomu nie zginie. Nigdy nie zginęło i nigdy nie zginie. Dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się.